Dlaczego inwestorzy z rynku mieszkaniowego coraz częściej przerzucają swój kapitał na grunty? Na mieszkanie musisz wydać 600-700 tysięcy złotych, a na grunt 100, 200, 300 tysięcy, żeby wygenerować stopy zwrotu, nie wiem, 100% rocznie. Na jednym z gruntów, o którym właśnie mówię, udało mi się wygenerować w 3 lata 160%. Da się jeszcze znaleźć jakieś działki, które w kilka miesięcy mogą zwiększyć swoją wartość kilkukrotnie? Tak, da się znaleźć działki, które można zwiększyć na wartości kilkukrotnie. To jeszcze jesteśmy we wspaniałym momencie, ponieważ jeśli ktoś przespał zakupy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bitcoiny, w bardzo łatwy sposób wygenerowanie dużych stóp zwrotu, no to teraz jest ta sama szansa. Ta szansa, ten pociąg odjedzie. W związku z tym, jeżeli chcesz działać i chcesz wykorzystać okres przejściowy, to działaj teraz. Okej, a jak wygląda flip na gruncie w porównaniu do flipa mieszkaniowego? To będziesz mógł za bezcen tak naprawdę skupować działki, będziesz w stanie generować 600, 700, nawet 1000% wzrostu. To, co się wydarzy na rynku po 30 czerwca 2026 roku, no to będzie jakiś tak naprawdę Armagedon. I 7 na 10 osób, które zgłasza się z taką analizą przed zakupem, nie kupuje działki, z którą przyszło do analizy. Dzień dobry widzowie, z nami dzisiaj panowie z projektu Grunt to Mazury, Kamil Berger, Łukasz Łaguna. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Widzimy się po raz kolejny, ponieważ zmieniają się, a właściwie zmieniły się przepisy, a teraz zderzamy się z konsekwencjami tych zmian. I dzisiaj powiemy o tym, czy warto flipować na gruncie i czy może być to alternatywą dla mieszkaniówki, dla fliperów na rynku mieszkaniowym. Dlaczego inwestorzy z rynku mieszkaniowego coraz częściej przerzucają swój kapitał na grunty? Z opinii osób, które się do nas zgłaszają, a wcześniej flipowały na mieszkaniach, słyszymy cały czas te same lub bardzo podobne sygnały, że jest bardzo wysoki próg wejścia w inwestycje, żeby kupić na przykład kawalerkę w Warszawie czy dużym mieście, to są setki tysięcy złotych. Po drugie, coraz więcej ekspertów i osób zajmujących się flipami działa na tym samym rynku, więc trudniej znaleźć ciekawą inwestycję, no bo na jedno mieszkanie tak naprawdę czasem jest 10 czy 15 osób. Gdy fliperzy znaleźli też niszę, przynajmniej tak to można odczytać w postaci mniejszych miasteczek, no to cały rynek też poszedł zdywersyfikować ryzyko w ten sam sposób, ponieważ z kolei jest tam niższy próg wejścia, mniejsza konkurencyjność, więc inwestorzy mieszkaniowi zaczęli szukać alternatyw. Oczywiście jest rynek kapitałowy, rynek deweloperski, no i rynek gruntowy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo tak naprawdę sposób działania na rynku land deweloperskim, czy zwany bardziej potocznie flipami na gruncie, jest identyczny. Szukasz małej działki, którą przekształcasz w działkę budowlaną, czyli nazwijmy to remontujesz ją i możesz ją obrócić tak naprawdę w bardzo szybki sposób, nie wiem, miesiąc, 2, 3 i wygenerować dzięki temu bardzo duże stopy zwrotu. To, że można generować wysokie stopy zwrotu w bardzo szybkim czasie, też wynika z czasu, w którym się znajdujemy, czyli w okresie przejściowym nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o której już wielokrotnie mówiliśmy i dzisiaj na pewno też ten temat poruszymy, więc prócz merytoryki, która jest bardzo zbliżona, to jeszcze jesteśmy we wspaniałym momencie, ponieważ jeśli ktoś przespał zakupy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bitcoiny, czy kiedyś sprzedaż OFE, czyli bardzo łatwy sposób wygenerowania dużych stóp zwrotu, no to teraz jest ta sama szansa dla osób, które inwestowały na rynku mieszkaniowym i w sposób bardzo płynny mogą przejść na flipy na gruncie. Dobra, a macie jakiś taki case idealnie obrazujący to, o czym mówisz? Nie lubię kusić zyskami na przykładach innych osób, więc skupię się na swoich, które wygenerowałem własnymi rękami praktycznie. To zainwestowałem w jeden z projektów land deweloperskich, czyli ktoś kupił duży teren, ja miałem możliwość wyboru jednej z małych działek, tam około 1500 m2 i to, co się dzieje w momencie, gdy kupujesz w takim projekcie flipów wielkoformatowych na gruntach, to wybierasz małą działkę, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest na przykład w trakcie uchwalania, nie ma jeszcze doprowadzonych mediów, nie ma infrastruktury, czy jesteś na etapie tak naprawdę jakbyś kupił zaniedbane bardzo mieszkanie w starym bloku. I to, co trzeba zrobić, to właśnie to, o czym wspomniałem, czyli realizacja infrastruktury, media, droga, akurat działając na Mazurach, to skupiamy się też na plaży, po moście, czyli elementach, które podnoszą wartość tego gruntu, natomiast akurat w wypadku projektów land deweloperskich jest to zwykle bezobsługowe, ponieważ spółka lub inwestor główny takiej inwestycji realizuje zwykle profesjonalny sposób poprowadzenia tych prac budowlanych, dzięki czemu akurat na jednym z gruntów, o którym właśnie mówię, udało mi się wygenerować, wprawdzie nie w kilka miesięcy, bo nie było jeszcze tej zmiany przepisów, ale w 3 lata 160% i co ważne,
sprzedałem tę działkę w 15 minut, co oznacza, że w sumie za tanio ją chciałem sprzedać. Czyli rozumiem, że Ty nie musiałeś ubiegać się o jakieś pozwolenia, uzbrajać tej działki, bo to wszystko robił inwestor główny, tak? Wszystko robi inwestor główny. Oczywiście to jest kwestia tego, jak się dogadać, jaki to jest projekt, natomiast jak do nas się zgłaszają klienci, którzy chcą zainwestować we flipa na gruncie, to zwykle rekomendujemy, żeby to było po prostu bezobsługowe. Okej, a mówiłeś o tym okresie przejściowym w przepisach. Da się jeszcze znaleźć jakieś działki, które w kilka miesięcy mogą zwiększyć swoją wartość kilkukrotnie? Ze względu na to, że mamy teraz okres przejściowy i czekamy na to, aż nowelizacja ustawy wejdzie w życie, tak, da się znaleźć działki, które można zwiększyć na wartości kilkukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że bazując na tym, co teraz obowiązuje, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, możemy wyszukiwać grunty rolne, które objęte są bardzo atrakcyjnym, korzystnym przeznaczeniem w tym. Jako inwestor wtedy kontaktujemy się z właścicielem takiego gruntu rolnego, podpisujemy umowę warunkową na wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie jeszcze studium. W tym wypadku my rekomendujemy wykorzystanie zintegrowanego planu inwestycyjnego jako po prostu narzędzia, bo to jest typ planu miejscowego. I po wejściu w życie zintegrowanego planu inwestycyjnego ty kupujesz działkę, a ona już zyskała na wartości. W związku z tym, korzystając z tego okresu przejściowego, którego już zostało niewiele tak naprawdę, no bo mówimy tutaj o 30 czerwca 2026 roku, możesz wygenerować kilkukrotny wzrost wartości działki i to też ze względu na to, że plan ogólny gminy nie przepisze 1 do 1 tego, co będzie w studium. To jest bardzo ważne. Ta szansa, ten pociąg odjedzie. W związku z tym, jeżeli chcesz działać i chcesz wykorzystać okres przejściowy, to działaj teraz. Dodam jeszcze jeden ważny element, bo jedno to przepisy, a drugie to strach i chaos, który wkradł się poprzez komunikację w mediach czy ekspertów internetowych. Ludzie nie wiedzą, czego nie wiedzą, więc słyszą, że na przykład jeśli działka budowlana jest za daleko od szkoły, to stracisz możliwość zabudowy. To sprawia, że ludzie teraz w dużej mierze poprzez tę dezinformację sprzedają działki za bezcen. Więc w sytuacji, gdy wejdzie plan ogólny, bo część osób wciąż nawet nie wie, jaka jest różnica między miejscowym planem a planem ogólnym, to gdy on wejdzie w życie i nagle masz zakaz zabudowy, no to wtedy zaczną się zakupy tak naprawdę, bo już z Łukaszem pracujemy nad tym, żeby robić trochę bardziej skomplikowane inwestycje, polegające na tym, że wiemy, co zrobić już, żeby zmienić na przykład plan ogólny, ale oczywiście to, czy można go zmienić, czy nie, to też jest kwestia lokalnych uwarunkowań, natomiast patrzmy na inwestowanie nie przez pryzmat tego, co jest teraz i okres przejściowy, tylko też tego, że wiele osób straci możliwość zabudowy. Jak będziesz dużym land developerem, czy będziesz robił wielkoformatowe flipy na gruncie, to będziesz mógł za bezcen tak naprawdę skupować działki i tylko dzięki Twoim kompetencjom i Twojemu know-how będziesz w stanie generować 600, 700, nawet 1000% wzrostu, dlatego, ponieważ grunty straciły na wartości na przykład 80% poprzez wejście planu ogólnego. Ale tu mówisz jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, tak? Że będzie można to zrobić? Właśnie po. No bo w sytuacji, wyobraź sobie, że masz działkę wartą 1 000 000 złotych. Straciła na możliwość zabudowy, ponieważ plan ogólny zakłada tam tak naprawdę absolutny zakaz zabudowy. Więc no nie sprzedasz jej za 1 000 000, tylko będziesz na przykład chciał po prostu pozbyć się problemu i sprzedasz, nie wiem, za 200, za 300 tysięcy złotych. Więc jeśli wykonujemy na przykład z Łukaszem analizy gruntu przed zakupem, no to będziemy w stanie określić, czy da się zrobić jakieś ruchy dążące do tego, żeby zmienić plan ogólny, a jeśli się zmieni plan ogólny, to następnym krokiem będzie ZPI. Czyli tak naprawdę zakupy trwają teraz ze względu na okres przejściowy, ale zaczną się tak naprawdę po zakończeniu tego okresu przejściowego, gdy ludzie się zorientują, co tak naprawdę się stało. Okej, a jak wygląda flip na gruncie w porównaniu do flipa mieszkaniowego, jeśli chodzi o czas, ryzyko, marżę? Zacznę od najważniejszych różnic. Po pierwsze płynność. Trzeba wziąć pod uwagę, że mieszkania jednak są bardziej płynne przy w szczególności sytuacjach kryzysowych na rynku nieruchomości, więc tutaj na korzyść akurat flipów mieszkaniowych 1-0. Jeśli chodzi o kolejne elementy, czyli bezobsługowość, to jednak grunty mają tę możliwość, że są bardziej bezobsługowe, ponieważ tak naprawdę możesz kupić, patrzeć jak rosną kwiatki i czas sprawia i rozwój okolicy, że grunty potrafią w bardzo szybki sposób nabrać na swojej wartości. No i gruntów się nie wyprodukuje. W teorii tak, natomiast gruntów budowlanych na szczęście można doprodukować. Właśnie to robimy z Łukaszem, czyli w sytuacjach, gdy grunt nie ma możliwości zabudowy,
zabudowy jesteśmy w stanie go przekształcić właśnie chociażby dzięki reformie planowania przestrzennego i tym samym tworzymy nowe miejsca, gdzie można się budować i tym samym okoliczne grunty też zyskują na wartości, więc można tak naprawdę zaplanować całą inwestycję poprzez skupowanie gruntów za bezcen, co w przypadku mieszkań jest o wiele trudniejsze, ponieważ jak kupujesz na przykład od dewelopera czy na rynku wtórnym, no to zwykle w bloku masz, nie wiem, 2 czy 3 mieszkania na zakup, więc ciężko planować inwestycje długoterminowo. Zwykle jest to bardziej zdywersyfikowane, a w sytuacji, gdy na mieszkanie musisz wydać 600-700 tysięcy złotych, a na grunt 100, 200, 300 tysięcy, żeby wygenerować stopy zwrotu, nie wiem, 100% rocznie, co nie jest rocket science tak naprawdę, no to tutaj akurat punkt na rzecz gruntów. Tutaj mamy taką sytuację, znaleźli sposób, zobacz jak, bo wszyscy mówią, że gruntu nie da się wyprodukować, a wy jesteście to w stanie zrobić. Okej, wracając do tych różnic. Wprawdzie nie jestem ekspertem od inwestowania w mieszkania, natomiast z przekonaniem graniczącym z pewnością mogę stwierdzić, że szybciej jesteś w stanie obracać w ciągu roku na przykład mieszkaniami niż gruntami. No to wynika już ze specyfiki tych inwestycji. Natomiast jak spojrzymy na horyzont na przykład 5-letni w inwestycjach gruntowych, land deweloperskich czy flipów na gruncie, a mieszkaniowych, no to tak naprawdę grunt możesz kupić, poczekać 3 lata i zarobić, tak jak chociażby w mojej inwestycji, 160%. W przypadku inwestycji mieszkaniowych, gdzie głównie obracasz tym kapitałem, to może się okazać, że nie znajdziesz nagle kolejnej inwestycji, czyli masz zaburzenie zysków w skali tych 3 czy 5 lat. Dodatkowo nie jesteś w stanie tego w żaden sposób wyskalować, ponieważ w sytuacji projektu land deweloperskiego, czy kupujesz od inwestora 5 czy 6 działek na etapie projektu, na przykład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to w przypadku flipów na rynku mieszkaniowym to zwykle jest to rynek wtórny już, więc ciężko kupić w jednym bloku, w jednej linii, na przykład 5 czy 6 mieszkań, ale na pierwotnym się da i właśnie tym samym są projekty land deweloperskie, czyli flipy na gruncie. Można porównać taki projekt do zakupu na etapie dziury w ziemi od dewelopera, czy na etapie jeszcze projektowania całej tej przestrzeni. Wtedy wiadomo większe ryzyko, natomiast jesteś w stanie kupić na przykład taniej lub lepsze działki w danej inwestycji. Ja może podam jeszcze przykład. Jeżeli chodzi o inwestycje, które my znamy i prowadzimy, to widzimy taką sytuację, gdzie jest możliwość zakupu hurtowego gruntu rolnego w cenach takich do 20-30 zł za metr kwadratowy. Podczas procesu land deweloperskiego i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tego, co mówił Kamil, czyli inwestowania w infrastrukturę, w utwardzenie dróg, w wydzielenie działek, nagle z 20 zł za metr kwadratowy robi nam się 150 czy 200. Zobaczcie, jaka jest skala zwrotu w momencie, kiedy mamy taki projekt land deweloperski. To nie chodzi tylko o to, że możecie kupić działkę lub kilka działek u land dewelopera, sami możecie zostać kimś takim, kto przeprowadzi ten proces. Nie musi to być skala od razu na 200, 300, 500 działek, może być to skala na 10 działek i dojście do wspólnej plaży. To też może być początek takiej kariery flipowania na gruncie. Czyli tu mogę sobie tak jakby bardziej precyzyjnie przeznaczyć kapitał, który mam, bo załóżmy, że właśnie chcę kupić dwupokojowe w Warszawie, czyli na przykład no nie mam 1 miliona w tej chwili, no mam jakieś 300 tysięcy i rozumiem, że te działki to są takie klocki, które mogę sobie podobierać, 2-3 klocki na przykład, jeśli akurat takie działki będą. A jest jeszcze jeden ważny element tej całej układanki. Jedno to, co mówił Łukasz, czyli zakup na przykład sąsiadujących ze sobą działek w projekcie land deweloperskim, natomiast możesz też kupić w kilku projektach land deweloperskich tym samym kapitałem, za który kupisz jedno mieszkanie, więc większa dywersyfikacja i też tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że zwiększasz płynność takiej inwestycji w skali całego portfela, ponieważ jak masz mieszkanie za 700 tysięcy złotych, to nie sprzedasz kuchni, zostawiając pozostałą część mieszkania, a w przypadku, gdy za 700 tysięcy kupisz 3 grunty, no to masz możliwość tak naprawdę skeszowania się, gdy w danym momencie chcesz kupić jakąś inną inwestycję. Okej, Łukasz, mówiłeś o wzroście wartości z 20 zł za metr kwadratowy na 200 zł. To jest norma w land deweloperce? Powiem Ci, Paweł, że to nie jest jakiś rocket science, ponieważ trzeba spojrzeć na projekty gruntowe i mieszkaniowe poprzez to, co jest na końcu układanki, co jest final bossem. No to final bossem w inwestycjach mieszkaniowych jest deweloperka. Nie ma nic w sumie dalej. W projektach inwestycji gruntowych masz projekty land deweloperskie, czyli kupujesz hektary, sprzedajesz metry kwadratowe. Zatem gdy kupujesz hurtowo, a sprzedajesz detalicznie, to wygenerowanie z tyłu zwrotu z 20 zł, czy tam 30, jak mówił Łukasz, do 100-150 zł, to naprawdę nie jest nic trudnego, bo samo wejście w życie miejscowego planu, podział terenu, to już generuje Ci setki procent. Dobra, panowie, pięknie to brzmi. Jak zacząć? Pytasz się, jak zacząć? No to przede wszystkim najpierw trzeba się zastanowić, jakie mamy nasze kryteria.
ile mamy pieniędzy do zainwestowania oraz jak długo chcielibyśmy prowadzić ten nasz proces flipowania na gruncie. Załóżmy, że tych pieniędzy nie jest za dużo, to jest około 100-150 tysięcy złotych, no i czas 6 miesięcy do 9 miesięcy. Załóżmy, że będziemy poszukiwali czegoś, to szukaj w takim razie działki rolnej, która jest nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w pobliżu domów. Domów, które już istnieją, domów najlepiej mieszkalnych, ponieważ naturalnym będzie to, że ludzie, którzy będą chcieli się wybudować, będą szukali już istniejącej tkanki, która będzie się gdzieś tam poszerzała, więc kupienie od Ciebie działki pod budowę swojego wymarzonego domu, to będzie super opcja na flipa. Żeby to osiągnąć, kupując działkę rolną, musisz uzyskać coś, co pozwoli Ci wybudować tamten dom. Więc w tym wypadku wchodzą warunki zabudowy. A że mamy okres przejściowy, jest jeszcze łatwiej teraz uzyskać warunki zabudowy. Później, po 30 czerwca 2026 roku, może być o wiele trudniej, jeżeli chodzi o warunki zabudowy. W związku z tym mówię, jak teraz zainwestowałbym taką jakby mniejszą kwotę pod flipa jeszcze w okresie przejściowym. W związku z tym działajcie, szukajcie działki rolnej, uzyskujcie warunki zabudowy, oczywiście zabezpieczając się przy zakupie tej działki rolnej i sprzedawajcie po zwiększeniu jej wartości. To jest flip, tylko trzeba to dobrze policzyć, żeby później się nie okazało, że różne podatki i inne rzeczy zjedzą Ci tą Twoją marżę. To jakie wymieniłbyś takie 3 cechy działki idealnej pod flipa? Okej, to wróćmy sobie do przykładu, o którym mówiłem. Będzie najłatwiej. To będzie działka pod flipa, pod warunki zabudowy. Więc tutaj, patrząc w kierunku warunków zabudowy, musimy sobie zobaczyć, co daje nam te warunki zabudowy. Czyli przede wszystkim dobre sąsiedztwo, czyli to, co powiedziałem. Ważne, żeby były domy o takiej samej funkcji, jaką chcesz uzyskać na swojej działce. Po drugie, dostęp do drogi publicznej. Może być to dostęp bezpośredni lub pośredni przez jakąś drogę wewnętrzną. Po trzecie, najlepiej, żeby był dostęp do mediów, więc jeżeli w drodze jest wodociąg, kanalizacja, prąd, to w takim razie mamy działkę, którą łatwo będzie zwiększyć na wartości ze względu na to, że nie będzie trzeba ponieść dużych kosztów na doprowadzenie tych mediów. Co więcej, spojrzałbym na samą działkę i na to, czy na działce znajduje się las, oznaczony klasą użytkiem LS, ponieważ on tam nam w jakiś stopniu ogranicza tą działkę. No i oczywiście, jeżeli komuś zależy na szybkości obracania kapitału, to przede wszystkim sprawdziłbym formę ochrony przyrody. Forma ochrony przyrody to jest coś takiego, co w znacznym stopniu może ograniczyć możliwości landdeweloperskie ze względu na to, że jednak przyroda jest cenna i trzeba ją chronić, co naturalnie spowalnia wszystkie procesy i każe nam uzgadniać te wszystkie decyzje o warunkach zabudowy, chociażby z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Okej, to na co szczególnie zwrócić uwagę przy wyborze działki? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że okres przejściowy i wejście w życie ustawy to nie tylko ryzyka, ale też ogromne szanse. Nawet dla inwestorów, którzy dopiero robią pierwsze kroki w inwestycjach w grunty, ponieważ nie musisz być ekonomistą czy chociażby świetnym matematykiem, żeby wiedzieć, jak działa prawo popytu i podaży. Więc taki tip dla początkujących, ale też wytrawnych graczy, to kupujcie po prostu działki budowlane, ponieważ poprzez ograniczenie podaży wynikającej z tego, że wiele działek straci możliwość zabudowy tak naprawdę na wiele lat lub nawet na zawsze, to kupując teraz działkę, którą masz 100% pewność do tego, że się wybudujesz, no to od razu zyskujesz na wejściu, nie robiąc kompletnie nic, więc ciężko sobie wyobrazić lepszy czas na inwestowanie w grunty w sytuacji, gdy nie zrobisz nic, a od razu masz wysokie stopy zwrotu. Ja może jeszcze dodam od siebie. Aktualnie pojawiają się już pierwsze plany ogólne na biuletynach informacji publicznej gmin. I co prawda my już od jakiegoś czasu mówimy, że ten popyt i podaż się zachwieją, ale nie wiedzieliśmy, nawet jako praktycy tego rynku, że będzie tak źle. Podczas analiz tych projektów idzie się złapać za głowę. To, co się wydarzy na rynku po 30 czerwca 2026 roku, to będzie jakiś tak naprawdę Armagedon. Z mojego punktu widzenia lepiej trzymać działkę budowlaną i po prostu czekać, ponieważ zarobisz na tym więcej, tylko musisz wykazać się cierpliwością i poczekać, aż jakby kurz na rynku opadnie. To jest najważniejsze, tak? Twoja działka budowlana zyska na wartości przez to, że ich będzie po prostu mniej. To, co przed chwilką powiedziałem, dotyczy się większości z nas, osób, które mają oszczędności 200, 300, 400 tysięcy złotych i inwestują na rynku mieszkaniowym, czy teraz coraz częściej gruntowym. Okej, a w co zainwestować 1 milion, 2 miliony złotych, jeśli chciałbym zająć się
flipami na gruntach? To wtedy tak naprawdę możesz albo zdywersyfikować ryzyko, kupując nieruchomości w różnych częściach Polski, albo możesz sam zrealizować projekt land deweloperski, czyli kupujesz hektary, sprzedajesz metry kwadratowe. Bawię się trochę w takiego dewelopera w mieszkaniówce. Jest to bardzo dobre porównanie, ponieważ land developer i deweloper to tak naprawdę bardzo zbliżone schematy działań. Deweloper buduje duży obiekt, dzieli go na mniejsze unity i sprzedaje za wyższe ceny za metr kwadratowy, ponieważ budował to w cenach hurtowych, sprzedaje w cenach detalicznych. No to w sytuacji projektu land deweloperskiego kupujesz 5 hektarów, a sprzedajesz działki, które mają po 1000-1500 metrów kwadratowych. A ten poprzedni sposób to rozumiem, że tak jakbym w mieszkaniówce po prostu kupił po kawalerce w różnych miastach, tak? Albo w różnych inwestycjach, tak. To jest identyczna sytuacja, natomiast próg wejścia, cały czas to warto podkreślić, jest o wiele mniejszy, czyli za 1 milion kupisz dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, a za 1 milion możesz kupić kilka hektarów gruntu lub kilka działek w różnych projektach land deweloperskich w całej Polsce. Okej, a co jest największym ryzykiem przy flipie na gruncie i jakie minimalizować? Na ten moment, jeżeli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że największym ryzykiem jest brak aktualnej wiedzy urbanistycznej na temat tego, co wydarzyło się od września 2023 roku, czyli tego, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym weszła częściowo w życie, jesteśmy w okresie przejściowym, a zaraz będzie plan ogólny gminy. To są rzeczy, które mogą sprawić, że Twoje ciężko zarobione pieniądze pójdą w błoto i stracisz setki tysięcy złotych. W związku z tym, jeżeli miałbym powiedzieć, to inwestuj w swoją wiedzę z zakresu urbanistyki i nie przeznaczaj swoich pieniędzy na coś, jeżeli nie masz pewności, że dokonałeś dokładnej analizy i wiesz, co będzie się działo z tą działką w czasie. Okej, a mówisz o tym poszerzaniu wiedzy urbanistycznej, czyli każdy powinien się nauczyć pozyskać tę wiedzę urbanistyczną, czy lepiej to zlecić ekspertom? Słuchaj, no możemy podejść dwojako. Albo możesz poświęcić swój czas na to, żeby tą wiedzę zyskać, ale być może tego czasu jest już za mało, żeby okres przejściowy pozwolił Ci na tym zarobić. Albo możesz poświęcić swoje pieniądze, żeby znaleźć urbanistę, który pomoże Tobie przejść przez proces zakupu działki pod konkretną wskazaną inwestycję, powie Ci, jakie są ryzyka, jakie są plusy i minusy i na co trzeba zwrócić uwagę. Na ten moment obydwie ścieżki są ok, aczkolwiek na jedną jest już bardzo mało czasu. Okej, to jak się zmieni rynek gruntów po wejściu planów ogólnych? To tak naprawdę będzie nowe rozdanie, tyle że już wiesz, jakie będziesz miał karty w przyszłym roku, gdy plany ogólne wejdą w życie. I teraz podam może statystyki. Wśród osób, które się zgłaszają do nas, aby przeanalizować działkę przed zakupem, to już sprawdzamy grunt, jak będzie się zachowywał pod kątem jego możliwości budowlanych po wejściu w życie ustawy. I 7 na 10 osób, które zgłasza się z taką analizą przed zakupem, nie kupuje działki, z którą przyszło do analizy. To pokazuje, jak podaż tych nieruchomości się zmieni. O 70% działek nie będzie miało możliwości zabudowy. Oczywiście nie w każdym przypadku będzie to na całe życie, ale na 3, 5, 10 lat zablokowanie Ci możliwości zabudowy to zaburza Ci płynność inwestycyjną, zaburza Ci zyski, Twoje plany, więc najważniejsze to w przypadku analizowania działek skupiać się tych posiadanych i tych, które chcesz kupić, na analizowaniu gruntu tak, jakby był już 1 lipca 2026 roku. Jak mówisz, że wchodzą plany ogólne, no to można przecież złożyć swój wniosek do planu ogólnego. Tak, można złożyć wniosek do planu ogólnego i co więcej, wiele osób to już zrobiło. Zrobiło to byle jak, byleby wpisać, że chcą mieć funkcję mieszkaniową, a skończy się to często na tym, że nic nie dostaną. Ze względu na to, że nawet w ustawie napisane jest, że gmina nie musi im odpowiedzieć na ich wniosek. Co więcej, nie musi go rozpatrzyć pozytywnie. W związku z tym, jeżeli złożyłeś wniosek i śpisz spokojnie, bo uważasz, że już wszystko masz załatwione, to możesz się nieźle na tym przejechać. Dobra panowie, co jeszcze powinniśmy wiedzieć tak na zakończenie o inwestowaniu we flipy gruntowe? Jakieś słowo końcowe, bo przerobiliśmy już, wydaje mi się, dokładnie temat. Co jeszcze byście dodali? Sądzę, że ci, którzy oglądają nasze rozmowy w strefie nieruchomości, usłyszą ten sam tekst ode mnie już kolejny raz, ale jest chyba najbardziej adekwatny do tej sytuacji, która się teraz dzieje. Teraz rodzą się bankruci i milionerzy, więc w sytuacji, gdy posiadasz grunty, zadbaj o to, żeby na nich nie stracić, a jeśli inwestujesz w nieruchomości, no to jest najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z gruntami i w szybkim czasie stać się po prostu milionerem. To ja jeszcze od siebie powiem, jesteś na wakacjach, jest all inclusive, piękna pogoda, a 5 km od plaży sunie na Ciebie tsunami. Co zrobisz, jeżeli się o nim nie dowiesz? Nie zdążysz się uratować. W związku z tym działaj teraz
i uciekaj stamtąd, dopóki tsunami nie przybyło i cię nie zmiecie z powierzchni ziemi. Zabrzmiało groźnie, ale to dla waszego dobra, więc stosujemy się do tych rad. Okej, to widzowie, jeszcze ustaliliśmy w międzyczasie, wyłączając kamery i rozmawiając off the record, że Łukasz przeanalizuje dla was grunt pod flipa. Witajcie! Dzisiaj poszukujemy działki pod flipa na gruncie i zastanowimy się, jak nadać jej wartość, aby przy tym, dzięki naszej wiedzy, zarobić dziesiątki lub setki tysięcy złotych. Ja wybrałem akurat miejscowość z dostępem do jeziora, która ma wartość turystyczną, ale wy możecie wybrać dowolne miasto lub miejscowość, która akurat was interesuje. Dzisiaj zastanowimy się, jakie narzędzia pozwolą nam w prosty sposób podnieść wartość działki, nie wrzucając w to dużo kapitału. W związku z tym przystąpmy do analizy. Na początku, wiedząc, że chcę poszukiwać w tym obszarze, włączę sobie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, żeby sprawdzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tak jak widzę, jest ich trochę, ale jednocześnie mamy pewne luki w całości. Wykorzystamy te luki i uzyskamy warunki zabudowy dla jednej z działek, która ma atrakcyjną lokalizację. Ja już sobie taką działkę wybrałem. Jest to działka większa, półhektarowa i znajduje się na niej budynek gospodarczy. Aby skorzystać z warunków zabudowy, najpierw musimy sobie określić front działki. W tym wypadku front działki ma 34,5 metra. Wykorzystamy sobie bufor, aby zrozumieć, jakie budynki są w obszarze analizowanym. W tym wypadku rzuca mi się jeden z budynków w oczy. Jest to budynek od strony północnej, oznaczony na działce na zielono. Jest to budynek bliźniaczy. I zamierzam wykorzystać go po to, aby nadać wartość tej działce rolnej. Załóżmy, że możemy zagospodarować za pomocą warunków zabudowy tą działkę w sposób analogiczny do zielonej. Wprowadźmy w związku z tym proponowane domy na naszą działkę. Ze względu na to, że dogadujecie się z właścicielem i akurat on powiedział, że dla niego ważny jest ten budynek gospodarczy, wy wprowadzacie 4 budynki na zapleczu tej działki. Ale budynki potrzebują dojazdu. W związku z tym przewidujemy drogę dojazdową. Co więcej, bardzo ważne jest, abyśmy przewidzieli jakiś normalny podział tej nieruchomości. Ze względu na to, że w obszarze analizowanym znajdują się zarówno budynki w zabudowie zagrodowej, w zabudowie mieszkaniowej wolno stojącej, jak i w zabudowie bliźniaczej. Każdy z tych typów mógłby tutaj wejść. My skupiamy się na zabudowie bliźniaczej. Na ten moment wiem, że minimum mogę uzyskać 8 lokali wynikających z podziału na bliźniaki tej oto działki. Ale jeżeli założylibyśmy, że nasze bliźniaki będą miały po 2 lokale, będą to tak zwane czworaki i przewidujemy tam wtedy 16 lokali do sprzedaży. Będziemy mogli poszukać kogoś, kto więcej zapłaci za właśnie działkę rolną z takimi uzyskanymi warunkami zabudowy. A co, jeżeli byśmy sobie dogadali drugą żółtą działkę? Tą, która jest obok. Jest ona objęta 3. klasą gruntów rolnych, w związku z tym jej wartość nie jest aż taka duża. Wiele osób nie wie, że taką działkę też można zagospodarować, a przede wszystkim, że można jej użyć jako właśnie dostępu do jeziora. Zwiększając wartość, możemy dodać jeszcze pomost. Każdy, kto kupi lokal, będzie mógł korzystać z jeziora i z pomostu. Jest to ważny sposób na zwiększenie wartości tej działki. A co jeżeli Wam powiem, że można jeszcze bardziej wycisnąć tę koncepcję? Jeżeli przewidzimy sobie podział i dodatkowo na 3. klasie gruntów rolnych wprowadzimy zabudowę zagrodową, to mamy gotowy pomysł na osiedle i na połączenie 2 plusów, jakie wynikają z analizy jednej i drugiej niezależnej od siebie działki. To sprawi, że w Waszej kieszeni mogą się pojawić setki tysięcy złotych. Ten film i ta wstępna analiza pokazuje, jak wiedza może zarobić Wam całkiem niezłe pieniądze. Poszukujcie, działajcie, dogadujcie się z właścicielami, aby w sposób praktycznie bezkosztowy zarobić fajne pieniądze i nauczyć się wiele o gruntach. Powodzenia na flipach.